Nigdy nie byłem w Polsce ani w Europie. Jeden z najtrudniejszych języków na świecie. Wysiłek, wysiłek i wysiłek. Cześć, mam na imię Faiz i zacząłem naukę języka polskiego w kwietniu 2025 roku i zaczynałem w maju 2026 roku. Początkowo nie wiedziałem, jak powinienem był zacząć, bo przed językiem polskim nigdy nie uczyłem się języków obcych, więc zauważyłem, że nie ma nic złego w fiszkach. Owszem, krótko potem zdecydowałem poświęcać codziennie 2 do 4 godzin na fiszkach. Mój cel był zapamiętania ile słów w miarę możliwości przed rozpoczęciem normalnej nauki gramatyki i ćwiczenia. Na szczęście po miesiącu udało mi się zapamiętać około 2000 słów i przez to wiedziałem, że to już czas zacząć normalne podejście nauki. Więc zmieniłem mój harmonogram nauki, zapisałem się na kurs języka polskiego w internecie i poświęcałem około 3 godzin codziennie na normalnej nauce, między normalnymi ćwiczeniami, pisaniem zdań i pisaniem z moimi kolegami po polsku. Też uczyłem się gramatyki i wymów dzięki mojemu kursowi. Oczywiście nie rzuciłem fiszek, ale pomniejszyłem czas poświęcania na aplikacji fiszek, ponieważ moja ilość słów wówczas była dostatecznie dobra dla osób na podobnym poziomie, więc na dodatek poświęcałem dodatkową godzinę codziennie na fiszkach. W sumie uczyłem się języka polskiego przez 4 godziny na porządku dziennym. Mój harmonogram był bardzo elastyczny, ponieważ pracowałem zdalnie, więc miałem więcej wolnego czasu w porównaniu do innych. Oczywiście moja metoda nauki nie zostawała stała. Zmieniłem moje podejście, jak postępowałem w nauce, bo jakbym zostawał na tej samej metodzie, czułbym się ogromny zastój i mój postęp zacząłby się czuć wolniejszy. Więc po kilku miesiącach szukałem ludzi, z którymi mogę rozmawiać po polsku w czasie rzeczywistym, bo żeby postępować w pewnym języku, nie można ignorować najważniejszej umiejętności pewnego języka obcego. I to jest oczywiście mówienie. Z czasem czułem się duży zastój. Mój postęp był bardzo wolny i czułem się gorzej niż zawsze. I po prostu chciałem coś więcej, więc zacząłem czytać książki. Wróciłem to w moim czasie nauki, ponieważ mój główny powód czytania był postępowaniem języka polskiego. Byłem uwięziony na poziomie B1 przez kilka miesięcy. Wiedziałem, że język polski jest jeden z najtrudniejszych języków na świecie i niestety to powodowało mnie czuć zniechęcony. W końcu przez wysiłek i czytanie książek udało mi się przebyć poziom B1 i osiągnąć poziom B2. Niestety nie ma tajemnicy do mojego postępu i kiedy ktoś pyta mnie, jak udało mnie to osiągnąć, moja odpowiedź jest zawsze ta sama. Wysiłek, wysiłek i wysiłek. Nigdy nie byłem w Polsce ani w Europie, ale planuję odwiedzić kraj wkrótce, prawdopodobnie w następnym sierpniu. Uwierzę, że mówienie po polsku w Polsce będzie miało najogromniejszą poprawę na moje umiejętności mówienia. Dziękuję bardzo za oglądanie mojego filmu.